Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. No i stało się, długo wyczekiwany test, nie tylko przez Was, ale i przeze mnie, bo jak dobrze pamiętacie, to już w filmie o MT-07 mówiłem, że koniecznie muszę przetestować ten motocykl. Czeka mnie jeszcze jedna jazda na pewno, próbna, MT-09. I muszę Wam podziękować za te komentarze, które doprowadziły do tego testu, bo mimo tego, że wielokrotnie powtarzałem, że po fazerze chciałbym coś spokojniejszego, słabszego, no max 100 koni mechanicznych, to jestem przeszczęśliwy, że miałem możliwość odkrycia tego motocykla. Serio. Gdyby nie Wy, to ta jazda odbyłaby się może w następnym sezonie, a może za 2 sezony, kto wie. A tak dzięki Waszym komentarzom i uprzejmości salonu Yamaha Gryfin Motors, mieszczącego się przy ulicy Kartuskiej 387 w Gdańsku, miałem możliwość, ogromną przyjemność przejechania się tą maszyną. I powiem Wam tak, usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy, bo zaraz opowiem Wam o motocyklu, który w mojej opinii jest diabłem w przebraniu. Yamaha MT-09 z 2024 roku. Zapraszam na film. Muszę powiedzieć jeszcze raz, po fazerze zaplanowałem sobie coś jak MT-07, Hornet 750, ale jak przejechałem się MT-09, to te motocykle stały się takie nijakie, no może nie nijakie to złe określenie, bardziej powinienem powiedzieć spokojne, grzeczne, no MT-07 przy MT-09 to jak 6-latek na pierwszych zajęciach karate przy 16-latku w szkole tajskiego boksu z 4-letnim stażem. Ale po kolei, bo nie chcę zgubić się w swojej historii. Na początku zaczniemy od tego, że dla lepszych zasięgów zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem jako uznanie, że nie zabiłem się na tym diable, a następnie powiedzcie mi w komentarzach, czy naprawdę wygląd poprzedniej generacji Wam tak bardzo nie pasował, bo prawdę mówiąc od wyglądu chciałem zacząć. Wygląd. Jakiej recenzji bym nie obejrzał, czy nawet jak byłem po MT-07 w salonie, to słyszałem, że te motocykle wyglądały jak cyklopy. Chodzi mi oczywiście o poprzednią wersję. Czy Wy też tak myślicie? Bo ja powiem tak, ja lubię takie niesztampowe rozwiązania i mi osobiście te światła przypadły do gustu. Takie właśnie inne niż reszta. A w tym modelu mamy już kompletnie przeprojektowaną przednią część i teraz światła przypominają takie złe spojrzenie robota, coś jak z Transformerów. Wciąż mamy 2 światła LEDowe do jazdy dziennej, plus miejskie i drogowe realizowane przez 2 niezależne soczewki. Wygląda to ciekawie i ponownie przypadło mi do gustu. Kierunkowskazy przód i tył również wykonane są w technologii LEDowej, choć szkoda, że nie są dynamiczne, plus tylna lampa też LED. Niestety jak ma to miejsce w przypadku otrzymania motocykla do testów na godzinkę czy 2, nie miałem możliwości przetestowania ich świecenia w nocy, a szkoda, bo myślę, że byłyby fajne przebitki. Szkoda. To, co na pewno wyróżnia ten motocykl, to kierunkowskazy umiejscowione jak gdyby na wysięgnikach z kierownicy, wyglądają naprawdę zabójczo. Motocykl w zakupie dostępny jest w 3 kolorach: Midnight Cyan, Icon Blue i Tech Black. Ja dostałem wersję kolorystyczną niebieską i w sumie to chyba najładniejsza w mojej prywatnej opinii. Fakt, że czarny z czerwonymi, delikatnymi dodatkami byłby jeszcze lepszy, ale co tam. Malowanie na każdym elemencie było bardzo dobre, kolor mocno dawał po oczach, miło na niego się patrzyło. Dodatkowo był to taki rodzaj lakieru jak ja lubię, czyli taki fest metalik, który ładnie się świeci i odbija promienie słoneczne. Sylwetka jaka jest, wszyscy widzą. Jednym może się podobać, drugim nie. To co dla mnie jest istotne, to ten zadziorny wygląd. MT-09 wygląda tak, jak chciałbym, aby wyglądał miejski motocykl. Silnik jest ładnie uwypuklony,
I dla mnie osobiście jest to taki konsensus między małym silnikiem dwucylindrowym, np. MT-07, a wielkimi silnikami czterocylindrowymi, jak chociażby w Fazerze. Z jednej strony im większy silnik, tym lepiej, ale za tym często też idzie większa waga, większe oddawanie ciepła w nogi. Jednak węższy silnik ma swoje zalety. No to może teraz powiemy sobie o specyfikacji tego konkretnego motocykla. Silnik. Ten silnik to istny szatan i powiem Wam... Dobra, może inaczej, bo już chciałem mówić o wrażeniach z jazdy, ale o tym będzie potem. Teraz specyfikacja. W modelu MT-09 Yamaha zastosowała silnik CP3, który to jest czterosuwowy chłodzony cieczą, trzycylindrowy i ma pojemność 890 cm3. Biorąc pod uwagę, że generuje on 119 koni mechanicznych przy 10 tysiącach obrotów i 93 Nm momentu obrotowego przy 7 tysiącach obrotów, nie jest to jakimś wyczynem, patrząc na pojemność, ale do tej jednostki pasuje idealnie. Jak już wspomniałem o jego pracy, powiemy sobie w wrażeniach z jazdy. Skrzynia biegów jest 6-stopniowa i wyposażona w Quick Shifter trzeciej generacji, dzięki czemu możemy bez problemu zmieniać biegi w górę i w dół bez sprzęgła. Co jest ciekawe, nie działa on, kiedy motocykl jedzie jednostajnie lub gdy obroty są za niskie lub za wysokie. Bak i spalanie. Bak paliwa nie jest za duży i mieści zaledwie 14 litrów, co przy spalaniu podanym przez producenta, czyli około 5 litrach, daje niespełna 280 km do wyzerowania go. Jednak jak spojrzymy sobie na Spirit Monitor D, spalanie podane przez użytkowników tegoż motocykla to między 3,9 a nawet 5,3 litra, a średnia to jakieś 4,6. Oczywiście wszystko zależy od sposobu, w jaki obchodzimy się z gazem. Ja podczas jazdy zauważyłem, że kiedy jedzie się ze stałą prędkością około 70 km na godzinę i na szóstym biegu, to spalanie wynosi mniej więcej 3,3 litra. A z grubsza mówiąc, jeżeli utrzymuje się spokojnie tempo i jedzie się na szóstym biegu, to w zakresie prędkości od 50 do 80 km na godzinę można by powiedzieć, że spala od 3 do 4 litrów. Spalanie z krótkiej trasy, którą przejechałem, a trzeba przyznać, była ona dosyć dynamiczna, wyniosło, jak pamięć mnie nie myli, 5,2 litra. Więc bez wahania powiem, że spalanie podane przez producenta jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, a nawet można spokojnie zejść poniżej 5 litrów, jeżeli tylko jeździ się, jakby to powiedzieć, przepisowo, od czasu do czasu tylko przygazowując. Natomiast odkręcanie manetki i zabawa tym motocyklem powoduje, że spalanie chwilowe wzrasta do dwucyfrowych wartości, więc jeśli mamy krótkie odcinki i raczej niespokojną rękę, to myślę, że możemy spokojnie przebić granicę tych 7 litrów na 100 km. Ale to faktycznie jazda wtedy musi być ciągle od świateł do świateł. Waga i wymiary. Yamaha MT-09 zalana płynami, olejem, paliwem waży około 193 kg, więc patrząc chociażby na Horneta 750, Yamaha jest jedynie o 3 kg cięższa. A jakby nie patrzeć, ma prawie 30 koni i 20 Nm więcej. Motocykl jest wyraźnie większy od swojego młodszego brata, czyli Yamaha MT-07 i w moim odczuciu jest również większy od Horneta CB750. Podnóżki zostały przeprojektowane oraz cofnięte o 30,6 mm i podwyższone o 9,5 mm w porównaniu z poprzednim modelem, co powinno wymusić bardziej pochyloną pozycję za kierownicą. Dodatkowo mają możliwość jeszcze zamontowania ich w dwóch innych pozycjach. Siedzenie składa się z dwóch osobnych kanap, z czego pod kanapą pasażera znajduje się mikroskopijny schowek. Koła, hamulce i zawieszenie. Przednia opona jest o wymiarach 120×70×17, a koło wyposażone jest w dwutarczowy hydrauliczny hamulec o średnicy 298 mm, obsługiwany przez radialną pompę Brembo. Brzmi ładnie i podobno, tak wyczytałem, jest to naprawdę dobra pompa. Przedni widelec kleniami o średnicy 41 mm z możliwością pełnej regulacji napięcia wstępnego, kompresji oraz tłumienia do bicia. No, chyba full opcja. Układ tylnego zawieszenia został zmodyfikowany, zastosowano w nim regulowany amortyzator Kajaby, który ma lepiej sprawdzać się przy dynamicznym pokonywaniu zakrętów. Tylna opona to 180×55×17, co bardzo rzuca się w oczy, gdy porówna się MT-09 do chociażby Horneta 750, w którym to tylna opona to zaledwie, i mówię tu w cudzysłowie, zaledwie 160 mm. Co ciekawe, młodszy brat MT-07 również ma tylną oponę 180 mm i powiem Wam, że w takich hypernakedach jest to bardzo ładny wygląd. Tylny hamulec jest jednotarczowy, hydrauliczny o średnicy tarczy 245 mm. Komputer i kierownica.
Tutaj od razu widać, że mamy do czynienia z bogatszym egzemplarzem, gdyż na pierwszy rzut oka widać przycisk od tempomatu, który swoją drogą działa bardzo fajnie. Z tego co zauważyłem, to działa on od 4. biegu, ale z kolei wyczytałem, że może już działać od 3. Fakt, nie było czasu, żeby sprawdzić tej trójki, ale jadąc na 4 możemy spokojnie zapiąć tempomat z zadaną prędkością i voilà! Jedziemy bez trzymania manetki gazu. Nigdy z tempomatem na motocyklu nie jeździłem, ale nieraz zdarzyło mi się jechać gdzieś przez kilka godzin i powiem Wam, że taki tempomat to super sprawa. Nie trzeba zaciskać ręki na manetce, tylko trzymamy się kierownicy i podróżujemy ze stałą prędkością. Jak dla mnie, małego leniuszka to bomba. Możemy go dezaktywować naciskając ponownie przycisk, dźwignię hamulca lub dodając gazu. Jeżeli patrzymy jeszcze na lewą stronę kierownicy, to widzimy zupełnie inny system działania kierunkowskazów. I mówiąc zupełnie inny, mówię zupełnie inny. Otóż standardowe kierunki działają tak, że skręcając w lewo, przesuwamy wajchę w lewo i się świecą. Kiedy chcemy je wyłączyć, to wciskamy wajchę, jak jest w położeniu środkowym. W MT-09, aby włączyć kierunek, należy wcisnąć przycisk lewy w lewo, a prawy w prawo. Jeżeli je tak zostawimy, to samoczynnie wyłączają się po 150 metrach lub po 15 sekundach. Czasu i odległości nie testowałem. Natomiast jak chcemy sami je wyłączyć, to musimy ponownie wcisnąć kierunek, który jest zadany. Chcemy skręcić w lewo, wciskamy lewy kierunek, skręcamy i po skręcie ponownie wciskamy lewy kierunek. Dziwne, ale pewnie do przyzwyczajenia. Natomiast jest jeszcze druga opcja. Możemy delikatnie wcisnąć kierunek, coś jak migawkę w aparacie, gdzie możemy wcisnąć do połowy i wtedy ostrzy, a dalej jak wciśniemy, to robi zdjęcie. Jak wciśniemy tylko do połowy, muśniemy ten przycisk, kierunkowskazy migną tylko 3 razy. Na jeździe słabo mi to wychodziło i z reguły włączałem kierunki na stałe. Oprócz tego mamy jeszcze joystick do obsługi komputera pokładowego, klakson, awaryjne i miganie długimi. Prawa strona to standardowy przycisk odpalania i przycisk Mode służący do zmiany programu jazdy. Wyświetlacz w centralnym punkcie kierownicy to 5-calowy ekran TFT, z którym bez problemu możemy połączyć się ze smartfonem, dający informacje o wszystkich potrzebnych aspektach jazdy. Prędkość, obroty, program jazdy, informacje o tempomacie, wskaźnik zapiętego biegu, działanie quick shiftera, godzina, a na dole mamy 3 konfigurowalne obszary. Możemy tam sobie ustalić spalanie z przejazdu, wskaźnik paliwa, zasięg, temperatury, no dużo tego. Zarówno przez aplikację Yamaha Ride Control, jak i komputer możemy pobawić się 3 predefiniowanymi trybami jazdy Sport, Street i Rain oraz 2 niestandardowymi, w których to ustawienia robimy pod siebie. Niestety ze względu na krótki czas posiadania motocykla nie udało mi się tym pobawić, a szkoda, większość jazdy zrobiłem na sporcie, ale o tym w wrażeniach z jazdy. To, o czym warto wspomnieć w tej sekcji, to to, że Yamaha MT-09 otrzymała, uwaga teraz, 6-osiowy moduł IMU z nowym systemem BSR, który pochodzi od Yamaha R1. Co to IMU robi? Nie będę udawał znawcy, przeczytam Wam. Steruje on zaawansowanymi układami wspomagania kierowcy MT-09, obejmującymi 3-trybowy układ kontroli trakcji TCS, system kontroli uślizgu SCS, system kontroli uniesienia przedniego koła LIF i system kontroli hamowania. Tę najlepszą w swojej klasie technologię wyposażono w system BSR, Back Slip Regulator, który zapewnia stabilizację, gdy tylne koło blokuje się podczas nadmiernego hamowania, kontrolując poziom wytwarzanego momentu obrotowego. No to już wiecie, co robi IMU. W skrócie sprawdza, mierzy wiele aspektów jak przyspieszenie czy odchylenia w różnych kierunkach. Dane te przesyła do ECU, a ten kontroluje te wszystkie systemy wspomagania jazdy. Wrażenia z jazdy. No i czas na punkt, który w moim odczuciu jest najważniejszy, czyli jak to jeździ. Powiem Wam szczerze, że muszę mocno się hamować, aby zbytnio się nie egzaltować, ale jest to istna bestia. Zacznę od tego, że pozycja za kierownicą jest wygodna, nie za prosta, nie za pochylona, kierownica jest wystarczająco szeroka, co daje fajne uczucie łatwości skręcania tym motocyklem, a nogi są trochę cofnięte, co powoduje ich lekkie zgięcie. Miałem na początku wrażenie, jakbym siedział na jakimś sporcie, mówię tu o nogach. Zmiana ustawienia setów powoduje, że można je dodatkowo jeszcze bardziej przygiąć, wtedy robi się pozycja bardziej sport, albo bardziej wyprostować, wtedy robi się pozycja bardziej wyprostowana.
Siedzenie od razu mówi nam, gdzie mamy umiejscowić swoje 4 litery. Próbowałem to na siłę zmienić, ale wciąż wracałem do tego samego miejsca. Super, tego oczekuję od motocykla. Dźwięk motocykla jest przyjemny. Ma on zamontowany akcesoryjny wydech Akrapowicza, ale jak to przy homologowanych wydechach, nie jest to ani bardzo głośny wydech, ani bardzo ryczący. Niemniej jednak brzmi on naprawdę dobrze, zwłaszcza podczas jazdy na wyższych obrotach. No i chyba miałem zamontowanego DB Killera. Zresztą posłuchajcie sami. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim dźwięku. Wiem, że na nagraniu to nie jest to samo co na żywo, a na żywo naprawdę jest lepiej. Przejedźcie się i sprawdźcie, nie będziecie zawiedzeni. Wydaje on z siebie nie taki dźwięk jak 2 gary, ale też nie taki jak szlifierka. Taki cichy, ryk bym powiedział. Dodatkowo na baku są maskownice, które mają wzmacniać dźwięk silnika dochodzący z dołu. Szczerze powiem, że nie zwróciłem na to uwagi podczas jazdy, czy dają jakiś efekt. Dopiero teraz przy składaniu filmu widzę, że są. Jeżeli chodzi natomiast o samą jazdę, co tu dużo mówić, 119 koni i 93 Nm momentu rwie do góry przednie koło z 1 i 2 bez konieczności operowania sprzęgłem. To jak ten motocykl reaguje na odkręcenie gazu, to istny kosmos. Po odkręceniu manetki delikatnie możemy nim sunąć spokojnie na 6. biegu z prędkościami 50-60 km/h i cieszyć się delikatnym wiaterkiem, który w nas wieje. Kiedy trochę bardziej odkręcamy, zaczynamy zauważać, że po zapięciu 4. biegu z reguły jesteśmy poza przepisowymi prędkościami. Serio, robimy brum, 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 brum i bez jakiegoś przeciągania normalnie 1, 2, 3, 4 i już mamy 80-90 km/h, a więc trzeba uważać, bo można z łatwością przesadzić. Ale mówiąc wprost, ten motocykl nadaje się do normalnego ruchu miejskiego, nie trzeba go wozić na przyczepce na tor. Jechałem nim z prędkościami miejskimi i to była bardzo komfortowa jazda. Natomiast jeżeli omsknie Wam się ręka, jeśli macie mocny uścisk dłoni połączony z kompulsywnym odruchem polegającym na kręceniu nadgarstkiem w górę i w dół, a do tego macie trochę umiejętności, to bramy do krainy prędkością i adrenaliną płynącą stają przed Wami otworem. Jeżeli chcemy, podkreślę, jeżeli chcemy odkręcić mocniej manetkę i poczuć jak muchy z prędkością pocisku rozbijają nam szybkę w kasku, to MT-09 daje tego możliwość. Reakcja na gwałtowny gaz jest natychmiastowa. Fakt! Na szczęście nie ma tego, że moto spod nas wyjedzie albo wyrwie nam ręce z barków, ale jego liniowe oddawanie ogromnej mocy jest genialnie poprowadzone. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że ono nie jest liniowe, ale dla mnie jest. Chodzi mi o to, że nie szarpie on jak wariat przy każdym ruchu manetką, tylko wręcz powiedziałbym idealnie oddaje swoją moc. A to sprawia, że da się go prowadzić w sposób kontrolowany i przewidywalny. Coś pięknego. Bardzo żałuję, że nie mogłem taką maszyną wybrać się na tor. Jak ruszamy z miejsca i miniemy te 4000 obrotów na jedynce, to w zasadzie każde odkręcenie manetki powoduje to, że motocykl zaczyna swój taniec na jednym kole. Dwójka powyżej 6000 to samo. I pamiętajcie, że mówimy tutaj o samym przyspieszeniu, bez strzelaniu ze sprzęgła. Dodatkowo opony Bridgestone Battalax Hypersport S23 kleją się jak głupie.
A zawieszenie, choć nie wiem na jakim ustawieniu miałem, nie daje żadnych negatywnych sygnałów. W zakrętach miałem wrażenie, że chodzi leciutko, bez żadnego oporu. Mimo krótkiego czasu jazdy na nim czułem się bardzo pewnie. Nie wiem, czy to kwestia po cichu działającej elektroniki, czy to kwestia tych klejących się opon, czy samego prowadzenia motocykla, ale naprawdę, mimo tego, że nie jest to mój motocykl, to pozwalałem sobie na więcej niż na wcześniej wypożyczonych maszynach. Zdając go, żałowałem, że to już jest koniec naszej przygody. Nawet jak nie wykorzystuje się tej mocy, która w nim drzemie, to sama jazda w korkach i wolna jazda w mieście sprawia ogromną przyjemność. Czuć tą wielkość. Czuć, że nie jest to już mały motocykl i choć dla wielu osób już MT-07 ma wystarczającą moc, to MT-09 ma wszystko to, co MT-07 i jeszcze więcej. Więcej mocy, większego kopa, więcej miejsca, więcej frajdy. Podsumowanie. Cieszę się, że udało mi się przetestować ten motocykl i że akurat go wybraliście jako ten do testów. Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że jest to jeden z tych motocykli, które doświadczeni kierowcy powiedzieliby, że są dla każdego. Ale po jeździe na nim stwierdzam, że jednak dla początkujących motocyklistów może być trochę za dziki. I choć mógłbym się odwołać do filmu, w którym to mówię, że jeżeli macie olej w głowie, to możecie jeździć litrowym motocyklem, to muszę sprostować, że ten litr to raczej powinien być taki fazer, który po odkręceniu na maksa gazu na jedynce nie wyrwie Wam na koło. MT-09 w trybie Street i Sport ma to do siebie, że jeżeli nieuważnie będziemy obchodzić się z gazem lub będziemy chcieli mocno powariować i poodkręcać manetkę, to możemy wylądować na plecach. No, chyba że w tej sytuacji faktycznie będą ratowały nas te IMU i te wszystkie systemy bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o cenę, to Yamaha MT-09 nówka z salonu kosztuje 49 900 na dzień nagrywania tego filmu, czyli wrzesień 2024. Jak zwykle, to czy to drogo, czy nie drogo, to każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale tak jak wspominałem już często w poprzednich filmach, tanio już było. Niemniej jednak za tą kwotę dostajemy kawał naprawdę fajnego sprzętu i powiem Wam, że mocno namieszał mi on w głowie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję MT-09. Na sam koniec filmu powiem, że nadal żałuję, że takie motocykle nie są wypożyczane na pełen dzień czy chociażby 2, aby można było lepiej się z nimi zapoznać. Miałbym też chwilę więcej czasu, aby nagrać dla Was trochę więcej takiego kontentu wizualnego. Ale i tak cieszę się, że mogłem nim jeździć. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie kanał. Jeżeli moja praca Wam się podoba, zawsze możecie zostać moim patronem na Patronite. A tymczasem szerokości na drodze, na razie, cześć!